Dzień dobry. Dziś materiał o legendzie w softie 1.17. Jest to materiał, którego miało nie być. Dlaczego? Zaraz wytłumaczę Wam. No wiadomo, pierwszy pokazał się soft 1.16b, a później 17, które było jakby finalną wersją tego 16b. Co się w tym softie zmieniło i co się zmieniło w legendzie, możecie sobie przeczytać. Każdy umie czytać, więc nie jest to sprawa bardzo prosta. Poprawiono beach mode, poprawiono opcję pinpointu i poprawiono działanie wykrywacza w Iron filtrze poziomie 0. Więc sprawa tu jest oczywiście jasna i nie potrzeba Wam mojego filmu, by Wam to po prostu wyjaśnić. Jeśli chodzi o tryb beach, to nie mam na ten temat wiedzy, bo go nie używam. Z pinpointem nigdy nie miałem problemów. Natomiast praktycznie cały czas używam legenda z filtrem żelaza na 0. Jest to moje ustawienie, czyli Iron Filtr 0, Iron Stability 3. I bez problemu radzę sobie z żelazem, jego identyfikacją. Osobiście nie zauważyłem wielkich zmian. Możliwe, że ta zmiana troszeczkę dotyczy celi bardzo drobnych. Są one po prostu bardziej czytelne. Ale to wszystko, co mam do powiedzenia, jeśli chodzi o soft 1.17. Jeśli chodzi o moją działalność na YouTube, to nie produkuję takich clickbaitów, takich po prostu filmów, które chciałbym coś, że tak powiem, jak już coś, że tak powiem, sobie sfilmuję, coś tam opublikuję, żeby było to coś, co może komuś pomóc, nie? Więc trudno mi, że tak powiem, publikować film, który, że tak powiem, jest pusty, nie? No bo tak naprawdę to tu, że tak powiem, wiele rzeczy nie ma. Soft 1.17 myślę, że jest softem poprawiającym pewne niedociągnięcia, minimalne niedociągnięcia powstałe przy poprzednich softach. Takie jest moje wrażenie. No ale tak, film by nie powstał, jeśli bym nie miał czegoś do przekazania i chciałbym mimo wszystko wrócić do softu 1.15, który według mnie był softem, który zmieniał bardzo dużo. Szczególnie jeśli chodzi o Deep Targets ID i jego użytkowanie. Gorąco zachęcam Was do użytkowania tego trybu, znaczy nie, tego ustawienia można powiedzieć, bo daje naprawdę ono bardzo dużo. Dla mnie był to naprawdę ogromny krok naprzód w legendzie, dlatego że w pewien sposób odblokowało moje miejscówki i wykrywacza, z którym miałem wrażenie, że się nie przebija, że chodzę ponad betonem, że tak powiem, a nie ziemią. Ten wykrywacz stał się bardziej, że tak powiem, puszczony z łańcucha. Iron Filtr 0, Stability 3, Deep Targets akurat mam ustawione na 2. Myślę, że chodzenie z ustawieniem na 0 jest ustawieniem bardzo bezpiecznym. Ja mam takie specyficzne tereny, może nie akurat tutaj, gdzie jestem, ale to są tereny, gdzie mogę ustawić maksymalnie nawet 6 i wykrywacz nie daje mi wysokich pików, bo na tym to wszystko polega. Posłuchajcie. O, tu mam takie czyste miejsce. Jest cisza, prawda? Jeśli podbiję Deep Targets na 6 i w tym samym miejscu sobie pomacham, pojawiają się wysokie tony. Jeśli zmniejszę to ustawienie, praktycznie ich nie ma. Deep Targets ID według mnie to jest coś takiego jak korekcja kamieni, można powiedzieć. Wiadomo, że grunt zawiera minerały i są to również minerały, czy mineralizację, która daje wysokie tony. Można to stłumić, używając na przykład niskiego ustawienia tego Deep Targets ID na 0, że będziecie mieli ciszę, ale ma to również wielkie znaczenie przy znajdowaniu i odkrywaniu celi trudnych albo głębokich.
Oczywiście nie mówię, że wszędzie się da ustawić bardzo wysoko tą opcję, ale ustawienie 1, 2, nawet 3 jest naprawdę jest dobrym pomysłem. Zróbcie to, co ja, czyli to, co Wam pokazałem przed chwilą w swoich terenach. Wykrywacz ustawiony jest na 24 i jest to przynajmniej dla mnie bardzo wysoki poziom czułości, bo zwykle chodzę na 22 i ten wykrywacz i tak jest super głęboki. Znajdźcie czyste miejsce i spróbujcie, czy Wasz wykrywacz, na jakim poziomie ustawienia Deep Targets ID Wasz wykrywacz zaczyna wydawać, że tak powiem, wysokie tony, które są niezwiązane z celami, a są związane z mineralizacją, tak jak Wam pokazałem tutaj. Cele głębokie mają to do siebie, że potrzebują duszy odkrywcy, tak bym to nazwał. Oczywiście, że może się zdarzyć tak, że na głębokości tych 28, 30 plus 30 cm zamiast pięknej monety znajdziecie jakiś kawałek kutego żelaza. Ale kto ma, że tak powiem, tą duszę odkrywcy, zrozumie mnie, że warto. Szczególnie warto używać tego w miejscach, które były kiedyś produktywne, które wychodziły dobre rzeczy, bo dzięki temu możemy przekroczyć pewną granicę, która jest tutaj na poziomie 0 tego Deep Targets ID i znaleźć po prostu coś wyjątkowego. Może nie będzie to wiele celi, ale całkiem możliwe, że to znajdziemy. Deep Targets ID i Beast Mode, czyli można powiedzieć Relic Mode, to dwie zmiany w softie 1.15, które naprawdę zmieniły ten wykrywacz i dały mu bardzo dużo. Soft 1.17 według mnie jest softem poprawiającym drobne tam niedociągnięcia. No i to tyle, jeśli chodzi o dzień dzisiejszy i o materiał, który chciałem Wam nagrać o softie 1.17. Trzymajcie się.